Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, może już zmęczeni stoiskami. Spójrzmy jeszcze raz na gołąbki. Krzysztof Trzaskalik, bo nie zawsze wszyscy wiedzą, kto ten filmy nagrywa. Krzysztof Trzaskalik. Do mnie kontakt 513 812 854. Tutaj gołąbki już niedługo wrócą do domu. Właściwie w tym momencie, jak oglądacie ten filmik, to już wróciły. Co Kasia? Widzimy tutaj, gołąbki reagują, troszkę ciepła, troszkę, że tak powiem, w klateczkach stoją wygodnych i kłaniają się wypieszczone. Tutaj reprezentacja Polski, czyli najważniejsze gołąbki na tej olimpiadzie, na tej wystawie, 73. ogólnopolska wystawa gołębi pocztowych, odbywająca się w Katowicach w dniach 10-12 stycznia 2025 roku. Nie. Tutaj poszczególne klasy gołębi. Przeglądam, słyszę głos, a tu przy swojej. Tak. Możesz coś powiedzieć o tej samiczce? Samiczka jest z linii Vandenebele Van Dijk'a. Tak nie mów, bo jedni uwierzą. I to wierz mi, że na iluś oglądających z 20% uwierzy. Trzaskalików jest, bo ten sędzia taki kurde... Ten... Nie wiem to. Co? Jeszcze jest jeden, nie? To tak. tata. Tata? No, a Nie, też jest to ten nie, sędzią. to To brat. To brat był, Brat. On się zachwycał, nie? On mówi, kurde, jaka lalunia, jaka tego, ale to nie wiem, to może ja pomyliłem kogoś. Może pomyliłeś. Powiedz, co to za gołąb. Gołąb z linii Vandenebele na Van Dijk'a. Stara moja linia gołębi sprowadzona z Niemiec, Ostrowskiego w latach 2005-2006. Do tej pory te gołębie są. Był taki przypadek w roku 2010. Pierwszy twój olimpijczyk? Pierwszy. Ile lat było trzeba czekać? 20 parę. 20 parę. A latałem w miarę dobrze i w Polsce, i w okręgach. Ile lat lotujesz? No prawie 30 lat. Wiesz, że ja 30 w tym roku mam w związku? To dłużej niż ty? Tak, tak. Jakim cudem? No. I słuchajcie, ale W 94 roku w 94 roku zapisałem się do PZH. Te gołębie zawsze mi towarzyszyły w domu. I tak szły z pokolenia na pokolenie, no i później do nich wróciłem. Zacząłem od karierów. Te kariery mi zginęły. Ozdobnych. Tak, te kariery mi zginęły. W międzyczasie zmarł taki znany hodowca w Jaworznie, rozumiesz, i od niego wziąłem gołębie, no i tak wróciłem do przygody, która w domu była, że tak powiem, od dziecka, nie? I jaką metodą ją lotujesz? To jest totalne wdowieństwo? Totalne wdowieństwo. I partner też latał, czy go wycofałeś? Partner też latał, nie było wycofywania, tu nie ma zlituj się. No, tu jest jeden lot z wiatrem, rozumiesz, z Głogowa przeleciała, przewiało nam te gołębie, no i siadła od tyłu 66. To ma 16 w tym wszystkim. I w tym jednym locie zgubiła 16 O kurde, punktów. a naprawdę, to jest 12 na pozostałych. Tak jest, tak. O to, bo to Nie, no to mi szła, rozumiesz, proszę ja Ciebie pięknie, rozumiesz, ale sezon był ciężki, nie, no bo przecież ja tam jestem prezesem Mysłowi, nie? To no macie 4000, 3 ładne ilości. To ilu was jest hodowców? U nas w Jaworznie, w Mysłowicach jest 120. Bo widzę, że ilości No i gołębi tam wylatać przy bakierze, przy musikach, przy innych, no to nie jest tak, wiesz, stryknąć palce, rozumiesz. To musi być sprintera. Ona musi czuć, rozumiesz, proszę. I nie, że tak latało, że se lata, rozumiesz, że ja ją tam cofam, rozumiesz, i tak dalej. Leci 500, rozumiesz, do 500 im pozwala. Znaczy nie grasz, 500 tak, 700 nie. 700 cofam, rozumiesz. A te upalne na przykład z 500 też leciała? Waliła bez żadnego ale.
Też. Oczywiście gorsze konkursy w 200, rozumiesz. To ile konkursów tak zrobiła na przykład w tym roku? 9 jej pozwoliłem zrobić w tym roku, 9 jej pozwoliłem zrobić w tamtym roku. A ile razy była wkładana? 9 razy. A to 9 na 9? 9 na 9. I w zeszłym roku 9 na 9? 9 na 9. Aha. I był ten międzyrzec, nie wiem czy pamiętasz, co żeśmy lecieli w tych strugach deszczu i tak dalej. To był ten poniedziałek cały dziwny? Myśmy lecieli w sobotę? W niedzielę. Niedzielę. Myśmy w niedzielę. Wyście, Śląsk tam poleciał, rozumiesz, a myśmy przelecieli Międzyrzecz. Włożyłem ją. Myślałem, że mnie zabiją w oddziale. Siada pierwszy gołąb, nie ma. Drugi nie ma. Trzeci, piąty, 10 nie ma. 15 nie ma. Siadła 22. To można ją było wykręcić. Także jest charakter gołębia. To nie jest to, że ona idzie do sprintu, rozumiem, tylko ona ma tu charakter taki, że się w pale nie mieści. Kiedyś... A z tej rodziny co uchowałeś? Coś więcej? Masz jeszcze siostry, bo widzę 21 rocznik. Kiedyś są te gołębie, bo wracam, rozumiesz. Tu miałem całe 2 pary zarodowe od Jasia Ostrowskiego. Ostrowski tak. To ten hodowca z Niemiec. Ten hodowca z Niemiec, rozumiesz, który kiedyś, ale gdańszczanin, rozumiesz, nasz facet z tego, rozumiesz. Kiedyś, rozumiesz, jeszcze latałem w Jaworznie, 3 moje samice, 2 siostry z tej linii i jedna z tego, z Anklamu lecieliśmy 540 kilometrów, no. 540 km, ten słuchaj, 540 km, rozumiesz, proszę ja Ciebie. Siedzimy w rogu, czekamy na gołębie, jest godzina około 12, chyba ptaki były puszczone, rozumiesz, przed 6 albo o 6, jest 12 chyba 40, nadleciały czy wszystkie. Ja mam przy samym lesie gołębik, rozumiesz, jak helikoptery, kurwa, na ten dach, rozumiesz, posklejane, pościągane, przewróciły się, sturlały się, rozumiesz, były tak. 3 pierwsze na oddział, 4 gołąb był Bastka Smułki, no to rodzina Smułków znana i to taka, że się w pale nie mieści, rozumiem, w tamtych latach latali niesamowicie. Wyprzedziły o 13 minut 24 sekundy. Były pierwsze na oddział, pierwsze na rejon, pierwsze na okręg. Czyli w ten sposób. No to pogratulować takiego gołąbka. Jest. A znaczy mówiłeś, wdowieństwem lotujesz, a jakichś karmach, preparatach, bo tu widzę jest karmy MDMA, tak? MDMA, karmy, rozumiesz, a proszę ja Ciebie, ona się wyrodziła, bo praktycznie nie robię wyników od 2 lat, bo przygoda wolantora zaczyna się od mojego nazwiska i od mojej hodowli. Także tutaj niejednokrotnie, rozumiesz, wchodzą, wiesz, aminokwasy, to, tamto, siamto, rozumiesz. Latasz na tym wolantorze. Tylko. I ona jej nie przeszkadzało nic, rozumiesz, szła jak burza. I w ubiegłym roku i w tym roku. Także w tym roku się przemierzamy, rozumiesz, i będzie wkładany. Będziesz nią lotował, tak? Będzie wkładany. A z tej rodziny coś więcej, co ona Ci wydała fajnego, albo rodzeństwo? To znaczy ostatnio rodziców jeszcze masz? Tak. Ostatnio, bo to nie... mam ciotkę jej, rozumiesz, kończyła karierę 3 lata temu. Tak, 3 lata temu. 14 na 14 konkursów, w sumie 53 wylatane. A ja nie robię dokumentacji, nie żyję aż tak tym tematem naszym hodowlanym, nie? I wyobraź sobie, rozumiesz, że wystawiłem młodego na licytację dla dzieciaków, już robiliśmy aukcję tam na grupie z Pawłem Rajwą dla którychś dzieci z jakiegoś ośrodka i tak dalej. No i zlicytował ją Smułka z Jaworzna za 850 zł. Kuzynkę jej. Aha. Są na Ronfieldzie, to możesz się iść zapytać, rozumiesz, co dzieci po tych gołębiach wyprawiają, rozumiesz, proszę. I przyjechali do mnie, żeby sprawdzić, jak matka leciała, prawda? Tak. No i wtedy żeśmy zobaczyli, rozumiesz, że ona na tych 14 na 14 miała 11 w pierwszej 70. Aha, wtedy... Jako 6-letnia samica. No. A ona, rozumiesz, tak od 2-latka dopiero pokazuje. Bo ona faktycznie, rozumiesz, za młodu się pokazała. Za roczniaka, rozumiesz, biła się o fach, rozumiesz, wyłamała 2 lotka. I powiem szczerze, że dużo mi nie brakowało i miałem usunąć jej tę lotkę, rozumiesz, nie? Ale się nie pokusiłem, rozumiesz, zostawiłem ją. Nie lotowałeś nią? Nie, ona już była na spisie, ale nie wkładałem jej. Czyli nie była lotowana jako roczna? Nie była zarocznego lotowana i ruszyła od 2-latka, rozumiesz, i wtedy była 1, 2. Bo to jako 2-latka i 3-latka zrobiła, czyli nie lotowana za roczną? Nie była lotowana za roczną. Tak. Oława od razu od 1 maja zaczęła. To zaczynacie 1 maja, czy mieliście wcześniej jakiś lot? Nie. No, bo 3, 20, potem 2 jedynki, 13,
dwójki. A to ma po połowie. Raz, 2, 3, 4, 5 w zeszłym, No raz, ona 2, tutaj, 3, 4, 5 jak w się tym. przypatrzysz, to ten głogów ma siła z wiatrem, nie? Tak, ale mówię 5 w zeszłym roku, 5 w tym roku. Musi mieć trochę ciężej, rozumiesz, nie? Czyli ma... lotów, rozumiesz, Ale ma pół na pół, czyli ma szansę na ten sezon jakby lecieć. Chociaż ciężko, żeby jeszcze taki wynik trzeci rok z rzędu biła. Myślę, że nie będzie ciężko, tylko ten głogów mi będzie wadził, rozumiesz, nie? Na przyszły rok. Tak, bo ma 4 tylko. No. 4 dobre i musiało być 6. No. Tak to znaczy ja powiem tak, uczciwie powiedziawszy, rozumiem, że ja miałem możliwość poprawienia tego głogowa. No. Miałem wpisany lot dodatkowy dublujący z 700, ale oddział nie chciał. Aha. A jestem prezesem tego oddziału. Miałem to wymusić? Powiedziałem nie, to nie, no nie lecimy i tyle, nie? Mhm. No. A chłopaki, kurde, inni lecieli, a jak ten tu miał, kurde, 9 możliwości, czy 8 możliwości do tego, żeby, rozumiesz, Krzysiu Kokot miał 8 możliwości chyba, bo mieli bombę, rozumiesz, proszę ja ciebie, i latali te krótsze loty. I latali tylko krótsze. I tylko krótsze, rozumiesz, no to jest czego wylatać, jest czego wziąć, nie? Mieli więcej niż... A tu wiesz, no to każdy, kto się zna, rozumiesz, gdybyśmy mieli ten głogów wyrzucili, rozumiesz, jakby poprawiła, rozumiesz. Jakby nie, faktycznie, to z 28, 16 jest jeden lot, 12 jest pozostałe. Tak. Chociaż tak jak to się mówi, tu te mają... cieszyć się trzeba tym, co jest, te mają po 2. Pierwszy raz w życiu, rozumiesz. Ta miała równo, no ten miał równiejsze. No 6 tam, jeden lot 6, no. Ale tu... No duży procent te jeden lot, faktycznie. Dobrze, to życzę dalszych sukcesów. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Ja jeszcze na Ronfieldzie w czasie tej wystawy nie byłem. Tomek Babral, reprezentujący firmę Ronfield. Dzisiaj ostatni dzień targów, 16. Międzynarodowe Targi Gołębi i 73. wystawa. Na pewno bardzo udana, sukces organizacyjny Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Wszyscy zadowoleni, można było kupić, obejrzeć, porozmawiać o gołębiach, temat przewodni, wielu wystawców, duża liczba uczestników. Myślę, że wszyscy mogli przez te 3 dni znaleźć. Piękna dekoracja, trzeba to podkreślić. Gratuluję wszystkim zwycięzcom, którzy w tegorocznej edycji odbierali nagrody za sezon 2024. Życzymy wszystkim hodowcom z całej Polski nowego sezonu dobry lot, samych wygranych lotów i pierwszych miejsc konkursowych i gołębi olimpijskich. Dobry lot, jeszcze raz pozdrawiam. No i dobiegło końca święto hodowców. Kilka wspomnień, kilka zdjęć, wiele zdjęć. Pozdrowienia tu dla kolegów, pozdrowienia dla widzów. Gratulacje dla wszystkich zwycięzców, mistrzów Polski. Do zobaczenia za rok. Zapraszam do komentowania, jak Wam się podobało. Czy jesteście zadowoleni z targów, czy nie. Czy było drogo, czy było tanio. Jak to widzicie, wyraźcie swoje wrażenia w komentarzu.